Podróż do Haiti siedziała w mojej głowie od lat. Nie ma szczęścia ten kraj. Do 1804 roku był francuską kolonią. Zakładając szybką utratę tych terenów, Francuzi skupili się wyłącznie na eksploatacji. Wycięli większość drzew, a ziemię zniszczyli nieodpowiednim rolnictwem i brakiem działań irygacyjnych. Ziem Haiti nie zdołały nawet użyźnić ciała niewolników, którzy masowo ginęli w czasie nieludzkiej pracy. Po wygranej rewolucji, w której udział mieli także Polacy, kraj był łysą i nieuprawną krainą, w której w wyniku wojny spalono niemal wszystkie miasta i miasteczka. Przez następne dziesięciolecia Francuzi szantażem kradli Haiti większość budżetu. Kraj pogrążył się w biedzie, zamachach i wojnach domowych. Wkrótce okupację rozpoczęli Amerykanie, którzy na końcu zostawili u władzy swoich ludzi, czyniąc z Haiti krwawą dyktaturę. Pierwsze wolne wybory przeprowadzono dopiero w 1990 roku. Nad Haiti wyszło słońce. Wszystko jednak zakończyło ogromne trzęsienie ziemi, które zniszczyło stolicę i zabiło ponad 300 000 osób. Od tego czasu kraj leży na kolanach. Na jego odbudowę brakuje pieniędzy. Setki tysięcy Haitańczyków są bezdomne. 80% społeczeństwa żyje w skrajnym ubóstwie. Prawie połowa nie umie czytać i pisać. 70% populacji Haiti żyje z rolnictwa, z czego większość pracuje w przydomowych ogródkach, które nie wystarczają nawet do napełnienia własnego żołądka. Haiti jest jednym z najbiedniejszych krajów na świecie. Zaraz zobaczę, jak Haiti wygląda z bliska. Przekładałem wylot już 2 razy. Do 3 razy sztuka. Po wylądowaniu na Dominikanie wsiadam w autokar, jedyny jaki prowadzi do Haiti, i ruszam do stolicy państwa, Port-au-Prince. Na przystanku w stolicy będzie na mnie czekać ochrona. Haiti terroryzowane jest przez 2 mafie. W zeszłym roku zamordowano prezydenta. Miesiąc później przeszło kolejne trzęsienie ziemi. Rabowane są szpitale, fundacje i państwowe budynki. Powszechne jest porywanie białych dla okupu. Bardzo często z autokaru, którym właśnie jedziemy. Docieramy do granicy. Boże, za mną najgorsza przygoda na granicy. Wojsko Dominikany wyciągnęło mnie z autokaru na przesłuchanie. Jeden z Haitańczyków zdążył mi powiedzieć po cichu: don't go, nie idź. Zaprowadzono mnie do małego pokoiku i zastraszano mnie. Byłem pewien, wiecie, że pobiją mnie i okradną. Na końcu poklepali mnie po plecach i poinformowali, że na dworcu w stolicy zaczepi mnie ich kolega i mam dać mu pieniądze w zamian za to, że bez problemu wpuścili mnie przez granicę. Dominikana, która jako jedyna sąsiaduje z Haiti, jest w trudnym położeniu. Wielu Dominikańczyków zarabia na tragicznym położeniu sąsiadów. Przemyt broni i kontrabandy, haracze i wymuszenia, a przede wszystkim brutalne traktowanie nielegalnych uciekinierów. Dominikanom wstrząsnęły kilkukrotnie nagrane z ukrycia filmy, na których wojskowi znęcają się nad Haitańczykami. Pod wieczór dojechaliśmy na miejsce. Ochrona czekała na mnie, a łapówkarz nie pojawił się. Dojechaliśmy bez problemu, jest już ciemno, dlatego jutro dopiero pokażę wam, jak sobie mieszkam tutaj w domku na drzewie. To jest haitański rum, jeden z niewielu towarów eksportowych w tym kraju. Pierwsza noc w stolicy Haiti. Mam tutaj przyjaciółkę, kotkę. Widać, że już okocona jest, także brzuszek ma wielki. No i co? Pora poznawać Haiti. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Co ja tu robię? Jacyś ludzie się tam kręcą i świecą latarkami po domach. Cholera wie, czy kogoś szukają, czy o co chodzi. Ale wiadomo, nie ma się co denerwować, trzeba zachować spokój
Ktoś potrzebuje prądu, więc włączył agregat prądotwórczy. Wstaliśmy. Pierwsza noc okazuje się bardzo fajna, było super. No i co dziś? Widzę, że chyba już jakiś Polak tu był. A ciekawe co to? A w sumie nie będę patrzył, bo to się okaże, że to jest, wiecie, butelka nośna i się zawali wszystko. No i tak to sobie wygląda, tak wygląda sobie domek na drzewie. Jest elegancko, spało się bardzo fajnie. No i co, będziemy poznawali Haiti. Dostałem informację, że jest bezpiecznie i mogę iść na zakupy. Pokazali mi na mapie, gdzie jest sklep. Byłem tchórzem, bałem się wyciągnąć GoPro, więc zrobiłem tylko parę zdjęć. Nie mam wam co pokazać z tego spaceru. Tak sobie mieszkam w domku na drzewie, można tak powiedzieć. Tutaj wchodzimy, mamy toaletkę, piękny prysznic, tutaj takie cuda, kotek, który cały czas wchodzi po schodach i jest moim towarzyszem, fantastyczne łóżeczko. Nie ma tutaj ścian, nie ma tutaj okien, przyjemnie bardzo wieje. Mamy blaszany dach, który jest gorący i nagrzany całodniowym słońcem. Nie wiem, czy słychać, ale tutaj kolejny strajk jest, jakiś taki bardzo duży. Widać w tym kraju, że napięcie jest niestety. Nie mam pojęcia, czy będę miał odwagę, żeby wyjść na miasto z GoPro. No ale pomyślałem sobie, że na pewno Was zainteresuje, co można kupić na Haiti. Byłem w supermarkecie, wydałem okrągłe 100 zł w przeliczeniu na złotówki. Starałem się, żeby to były regionalne produkty, czyli robione tutaj. No i wybaczcie mi takie, wiecie, one nie są zbyt jakieś zaawansowane zakupy, no ale na początek przydały się, śpieszyłem się, także kupiłem po prostu coś na szybko, żeby mieć na dzisiaj. To jest pyszna, już napoczęta kiszonka lokalna, tutaj robiona w stolicy, kosztowała no prawie 30 zł. To jest w większości cebula z olejem, ze śladową ilością kapusty i przypraw, bardzo dobra, rewelacyjna. Tutaj mamy ser, 15 zł kosztował za tam 14 plasterków, 16 plasterków, bardzo mały wybór serów jest, parówki, w zasadzie to wyrób taki parówko podobny, no ale chciałem czymś napełnić te bułeczki, tak na szybkiego, także już tutaj też widzicie bułeczki, papierosy. Z papierosami tutaj związana jest ciekawa historia, bo nie ma tutaj żadnego wielkiego koncernu tytoniowego, także te papierosy są produkowane tutaj lokalnie, nie jest to żadna wielka marka, taka zagraniczna. Tutaj dalej mamy rum, małe buteleczki, one około 7 zł kosztowała jedna. Rum jest jednym z niewielu towarów eksportowych, jakie Haiti posiada. Tutaj mamy napoje, jeden arbuzowy, drugi z guawy. Tutaj jest lokalna cola, kosztowała 2 zł. Dla porównania to 5 zł sztuka. No i lokalna Fanta bananowa. Już wypiłem jedną, jest rewelacyjna. W smaku bardzo dobra. I tutaj jest jeszcze kawa. Kawa też lokalna haitańska.
I to by było na tyle. 100 zł kosztowały te zakupy. Dokładnie z karty ściągnęło mi bez prowizji 100 zł 14 groszy. Pierwszy dzień w stolicy jest bardzo niefajnie. Byłem umówiony z przewodnikiem, z kierowcą, który miał mnie po atrakcjach obwozić. No i czekałem. Godzina 11 miał przyjechać, 12 nie przyjechał, 13 nie przyjechał. Już zacząłem się dowiadywać, co się dzieje. No i tutaj osoba, u której mieszkam, dzwoniła do niego i dowiedziała się, że powiedział, że nie będzie jeździł z białym. I nie chodzi tutaj o żaden rasizm, chodzi o porwania białych. I podobno jest bardzo niebezpiecznie dzisiaj, więc absolutnie nici z tego. Nici ze zwiedzania stolicy, nici ze zwiedzania centrum. No jestem bardzo zły, 3 dni tutaj będę. No i nie przyjechałem tutaj, no mimo że jest fajnie, nie przyjechałem tutaj, żeby siedzieć po prostu cały dzień w domku, więc nie, pomyślimy, co dzisiaj porobimy. Polatam dronem, o! Bardzo mi zależało na tym wyjeździe, żeby mieć drona. No ale dupa, no jak tu wam cokolwiek pokazać, jak nawet ptaki go atakują. No świetny dzień po prostu. Niestety, ale pada. Jak słyszycie, jest tutaj głośno. Pogoda jest fajna. Patrząc na to, w jak gorącym klimacie jestem, taki wiaterek, który tutaj lata, jest cudowny po prostu. 5 nad ranem. Kurki piją i budzą. Wczoraj żadna ochrona nie chciała ze mną zwiedzać. Dzisiaj też mi odmówili. Odwołano wszystkie moje spotkania na mieście. Wychodzi na to, że podróż do Haiti będzie niewypałem. Ubłagałem, oczywiście za gotówkę, żeby przejechali się ze mną autem po jakiejś bezpiecznej dzielnicy. I pora wstawać. Bez budzika człowiek może wstać. Teraz tylko trzeba zejść po magicznej drabinie. Strajk. Nie wiem, czy słychać. Pojawił się ochroniarz, który zadeklarował, że pojedzie ze mną do centrum. Motorem zamiast samochodem, aby było mobilniej. Szybkie spotkanie, ustalenie trasy, ruszamy. Pytam, czy nie boi się ze mną jechać. Odpowiada, że nie, bo w najgorszym wypadku porwą mnie, a nie jego.
wind is very Za pomnikiem znajdował się pałac prezydencki. Tak jak większość z zabytków zawaliła się podczas trzęsienia ziemi w 2010 roku. Niedawno uprzątnięto ruiny, a jedyna pamiątka po pałacu to zapisy z kamer podczas tego strasznego incydentu. Wróciłem do pokoju i od razu telefon. Szykuj się, jest transport do Casal. Pakuję się, wsiadam do auta i porzucam Port-au-Prince. Mimo że nie zrealizowałem tu większości ze swoich planów, cieszę się, że już po wszystkim. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejny odcinek.